Cześć, siemanko mordeczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do SimRail. I dzisiaj mamy tą oto lokomotywę, czyli TY2, TY2. Prosiliście, aby nagrać do niej poradnik, a więc jest. Powiem wam szczerze, dawno nie grałem w SimRaila. I ze względu na wasze prośby w komentarzach stwierdziłem, że nagram odcinek, nagram ten poradnik. Jestem zdegustowany, tudzież wstrząśnięty aktualnym stanem optymalizacji tego oto symulatora pociągu. Nie wiem, ale z każdym wejściem ulepszyłem komputer i z każdym wejściem do tej gry muszę zmniejszać ustawienia graficzne. Polscy twórcy, zróbcie coś z tym, bo polegniecie. A więc, mordeczki, jak już wiemy, lokomotywę trzeba to nie uruchomić, bo TY2 jest w scenariuszach domyślnie, z tego co ja pamiętam i widzę, to ona jest już odpalona, więc no niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jak to odpalić, bo to nie jest zgaszone. Pewnie jak dodadzą jakiś nowy scenariusz, napiszecie mi w komentarzach, to wtedy będziemy myśleć. Wchodzimy sobie do środka, zamykamy sobie drzwi. Dobra, hamulec raczej będzie odpuszczony, że tak powiem. Więc tu mamy naszego pana Stasia, on dba o to, żeby była woda, żeby nie było za dużo barów w kotle, żeby był węgiel, więc tym się nie przejmujemy. Siadamy sobie tutaj, w tym scenariuszu akurat musicie zgłosić na początku z F1, że odjazd i tak dalej. I teraz, jak ruszyć tą lokomotywą? Przede wszystkim, tym parowozem powiedzmy. Przede wszystkim, tutaj musicie sobie kurki podcylindrowe załączyć, ja już je miałem załączone, ale załączacie sobie je, aby spuścić suwał. Zaraz wam pokażę, jak przepustnicę tutaj zwiększycie przepustnicę, to się napełnia ciśnienie w suwakach, tak? I żeby ruszyć sobie na spokojnie, to musicie kurki podcylindrowe cyk i spuścić to ciśnienie. Nie wiem, czy to na innej grafice, czy na lepszej grafice i tak dalej, ale tu normalnie woda przelewa się tak jakby. Jakby teraz widzę, że się nie przelewa, ale wcześniej widziałem, że normalnie mi się tutaj przelewała woda. To mówię, jeżeli będziecie mieli sytuację, że suwaki będziecie mieli pod ciśnieniem. Oczywiście reflektory przednie, lewy, prawy, załączone, mamy załączone z git. I teraz ruszamy. Przede wszystkim napełnienie uderzeniowe, luzowanie. Polecam sobie hamować tym hamulcem gdzieś tam na dojazdach. Dajemy znak odjazdu. Poczekamy, niech się jeszcze zluzuje nam w przewodzie hamulcowym. Nie wiem dlaczego, ale jak zaczynam ruszać tą lokomotywą, to nagle mi spadają FPS-y. Tak jak już mówiłem na początku, no dramat jest z tą optymalizacją. Mam nadzieję, że coś w końcu zaczną z tym robić. Dobra, ustawiamy sobie nastawnicę na 80%, żeby ruszyć. I zaczynamy tutaj przepustnicę zwiększać. Jak widzicie, FPS zaczynają spadać, znaczy, że lokomotywa rusza. Rozpędzamy ją tak stabilnie, delikatnie tutaj cyk. Pamiętajcie, że na suwakach nie możecie przekroczyć 12 barów. Żebyście o tym pamiętali, bo to jest ważna taka zasada tych parowozów. No i jeżeli już tam się trochę rozbujaliśmy, no to nastawnicę zmniejszamy. Ona może być poniżej 50%, jeżeli już nasza lokomotywa ruszy. No i w tym wypadku mamy 5,6 bara na suwakach, jest pięknie. Kurki możemy zamknąć, żeby zwiększyć tutaj moc naszej lokomotywy. Nie, i tak to się robi, moi drodzy. I jedziemy. Jedziemy, moi drodzy. Nie ma to tamto. I cała filozofia. No mamy 27, możemy tu jechać 80, czyli maksimum tego parowozu. Ale nie ma co przesadzać, mi się wydaje, że tak się możemy tutaj rozpędzać, żeby też pan Kaziu nie miał za dużo roboty. Jak widzicie, jak tylko wyłączyłem przepustnicę,
FPS-y od razu wróciły do normy, co jest dla mnie śmieszne i chore i mam nadzieję, że się twórcy tym zajmą, bo to jest dramat, że gra z takim potencjałem jest tak niezadbana i niezoptymalizowana. Ale nie o tym dzisiejszym odcinku. Teraz tak, jak tym zahamować mądrze, płynnie, elegancko? Ja polecam, przyjmuję taką zasadę, że sobie hamulec pomocniczy ustawiam na hamowanie, on zaczyna mi hamować, daję sobie utrzymanie, cyk, lokomotywa nam zwalnia pięknie, elegancko, nienachalnie, nie chamsko, delikatnie sobie zwalnia i wydaje mi się, że jest to najlepszy sposób zatrzymania. Jak potrzebujemy jakoś mocniej, szybciej, no to wiadomo, utrzymanie siły hamowania. Przejdźmy sobie do jazdy. Cyk, ruszamy, pokażę wam teraz jak się rusza. A nie, suwaki mam puste, dobra. No i jak już tak szarpnie, redukujemy sobie do 47. Cyk, tu przepustnicę delikatnie i lecimy. Zauważyłem, że im więcej przepustnicy, tym bardziej ta gra zaczyna. No i oczywiście pan tutaj nam dorzuca do kotła. No i co? I na spokojnie, nie trzeba się gdzieś śpieszyć. Ta lokomotywa, ten parowóz jest do delektowania się. Takie jest moje zdanie. To nie jest tak, że siadacie i zapierdzielacie jak pendolino i tak dalej. To jest naprawdę lokomotywa, tudzież parowóz do takiego spokojnej jazdy, nie piłowania. Tu se trochę dodamy, a tu se odejmę i on już się będzie powoli toczył, czy to rozpędzał, czy pod górkę hamował. Rozumiecie jak jest. Tu se trąbnę, tu dam jednak znowuż trochę więcej, bo mi zaczyna zwalniać. No i tak to się, moi drodzy, kręci. Pan Kazio mówi, że wolna droga, no to wolna droga, czapeczka na uszy, damy mu 12, trochę go przypiłujemy, zaraz zobaczycie jak to będzie wyglądać. Kurki podcylindrowe mamy zamknięte. Zobaczcie jakie on ma piękne animacje, szkoda, że tylko, że tak psuje FPS-y. Nawet jak trąbicie, to tu para leci. Ach, i ten dźwięk. I pan Kaziu już nam dorzuca. Ogólnie tutaj możemy sobie ustawić, ile pan Kaziu ma dorzucać tego węgla, tak? Czy dużo, czy normalnie, czy mała. No zostawiacie to wiadomo na normalnie i się tym nie przejmujecie. No i mamy 26 na budziku. Pięknie sobie lecimy. Nie marnujemy teraz aktualnie zbyt dużo wody, bo nie dajemy mu, wpalnik. Jak tylko dam wpalnik, od razu FPS-y zaczynają spadać, co jest smutne, bo mógłbym sobie, wyłączam przepustnicę i zaraz FPS-y, i już nam FPS-y wróciły do normy, co jest, no nie wiem, no to jest takie smutne. Ta gra jest tak piękna. A to milicja, no tak, bo to jest tylko na scenariuszu lata 80. Możecie mi napisać w komentarzu, czy można tym jeździć na multiplayerze, czyli na online, bo chciałbym się dowiedzieć tego. Dobrze, mordeczki, no wydaje mi się... jeszcze wam pokażę jak się zatrzymać tutaj tym drugim. Dajecie utrzymanie siły hamowania. I... sorry, przepraszam. To trzeba tak. Dlaczego mi on teraz nie chce hamować? Hamowanie dajecie, no, przepraszam. No i ona nam się aktualnie w miejscu zatrzymuje, dlatego ja polecam jednak to hamowanie, utrzymanie tym hamulcem pomocniczym, no bo ona nie jest aż taka ciężka w zatrzymaniu, z tym nie ma zbytnio dużego problemu i filozofii, tak mi się wydaje, więc tutaj na spokojnie sobie to ogarniecie, tak mi się wydaje, że tutaj nie trzeba też jakoś mocno tym hamulcem operować. Także tak to, moi drodzy, wygląda w tej lokomotywie. No co tu dużo gadać. Piękna sprawa. Mam nadzieję, że ten poradnik pomoże wam w ogarnięciu tej oto lokomotywy TY2. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcineczek. Zostawcie łapeczkę w górę i oczywiście komentarz, jeżeli wam się odcineczek spodobał. Ja wam życzę szerokiej drogi. Trzymajcie się, na razie, cześć.